Witamy Państwa serdecznie na prezentacji, dzisiejszym spotkaniu, podczas którego omówimy, podniesiemy kwestie związane z tym, jak stworzyć profesjonalne CV, tak, i gdzie szukać pracy. Tak, szkolenie w dniu dzisiejszym poprowadzimy z koleżankami tutaj Kasia Gajewska, Magda Szafranek, Agnieszka Kowalska. Bardzo mi miło. Pracujemy w firmie UBS w dziale HR i zajmujemy się rekrutacją pracowników IT na Wrocław i Kraków i na rynek polski. Mamy tutaj już wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, także mamy nadzieję, że w jakiś sposób będziemy mogły tutaj Państwu tutaj pewne kwestie objaśnić i tym samym pomóc. Tak. Ja może teraz przejdę tutaj do agendy, tak. Tutaj ta część powitania już została rozpoczęta. Ja omówię kwestie związane z przygotowaniem CV i to będzie taka część teoretyczna. Tak. Potem Magda opowie o rynku pracy w Polsce, o tym, gdzie szukać pracy, jakie kroki należy podjąć, a następnie Kasia z kolei tutaj podsumuje tą moją część związaną teoretyczną z przygotowaniem CV i ma dla Państwa tutaj różnego rodzaju zadania, ćwiczenia, tak żeby to utrwalić. I na końcu właśnie to jest ta część, o której już wspominałam, będzie czas dla Państwa na to, aby właśnie zadać nam jakieś pytania, podnieść jakieś kwestie, czy może być coś niezrozumiałego. Z chęcią Państwu na te pytania odpowiemy. Ja też dodam, że to też jest dla nas czas nauki bardzo za niego dziękujemy i jesteśmy zadowolone, że możemy dzisiaj tutaj z Państwem być. Tak, przechodząc do tej części związanej z CV. Nie wiem, czy być może Państwo już słyszeliście, bądź na przykład możecie usłyszeć dopiero, że CV jest Twoją wizytówką. I tak jest nie bez powodu. Na podstawie CV rekruter podejmuje decyzję, czy skontaktować się po prostu z daną osobą. Także to nie jest taki utarty frazes, dlatego trzeba, to CV musi zawierać pewne elementy i takie 3 najistotniejsze to są kwestie związane które tutaj musicie Państwo zawrzeć, to jest odzwierciedlenie Państwa doświadczenia i umiejętności. Musi być też, żeby było czytelne, to też jest bardzo istotne i też powinno odpowiadać na wymagania. Nawet jeśli tutaj Państwo, ja jeszcze podniosę ten temat, wrócę do tego, rozważacie na przykład przebranżowienie się, tak? Dlatego też tak niezwykle istotne jest to, aby poświęcić 2-3 godziny na przygotowanie naprawdę dobrego CV, tak? Poprosić może o pomoc kogoś z rodziny, koleżankę, kolegę, tak? Skorzystać z jakichś kreatorów CV. Są i darmowe, i płatne, tak? Żeby jak najlepiej to CV przygotować. Też jest istotne, żeby było w formacie PDF. Inny format może na przykład w Wordzie może powodować, że Państwo ten dokument będzie edytowalny, tak? Więc to są takie istotne kwestie i teraz bym chciała tak przejść, omówić do tych części związanych z tym, jakie te elementy to CV powinno zawierać, co musi się znaleźć. Na pewno są to poszczególne sekcje i potem my po kolei dokładnie ja omówię je dla Państwa. Na pewno są to dane osobowe, zdjęcie. Tutaj dodam, że jest to opcjonalne, tak. Sekcja też na pewno o mnie, czyli ta część opisująca pokrótce Państwa doświadczenie zawodowe, edukacja, certyfikaty, języki obce, umiejętności, technologie, zainteresowania, hobby oraz klauzule RODO.
I Agnieszka, tak? przepraszam cię, ale tu jest prośba, żebyś mówiła trochę wolniej. Dobrze? O, troszeczkę wolniej, oczywiście. A czy coś może mam powtórzyć? To może od następnego slajdu, teraz od tych części jak najbardziej będę już mówiła zdecydowanie wolniej. Bardzo dziękuję za tą uwagę. Przechodząc dalej, dane osobowe. Podstawowe dane, które muszą znaleźć się w CV, to imię i nazwisko, tak? Numer telefonu i adres mailowy. Ważne jest to, aby sprawdzić nawet 2 czy 3 razy, czy ten numer telefonu i adres mailowy są prawidłowe. Dodać na przykład numer kierunkowy. Sprawdzić, czy adres mailowy jest poprawnie zapisany. Zdarzało się już niejednokrotnie, że na przykład numer telefonu był niepełny, w adres mailowy otrzymywałam informację, że takiego adresu nie ma. A jest to o tyle istotne, że bez tych danych rekruter po prostu nie będzie mógł się z Państwem skontaktować. Z istotnych jeszcze kwestii to możemy jak najbardziej dać informacje na temat miasta, w którym osoba jest, tak, bądź w którym szuka pracy. To jest też niezwykle istotna kwestia, aby nie doszło do sytuacji, że na przykład pracownik jest w Warszawie, a rola jest otwarta w Gdańsku. Tak? I na przykład tutaj przyszły potencjalny pracownik nie rozważa relokacji. Więc to jest istotna kwestia, warto to doprecyzować. Z takich jeszcze istotnych kwestii to na pewno jest link do portfolio. Może to być na przykład, jeżeli ktoś z Państwa pracuje, no, ma tutaj jakieś prace w kulturze, w sztuce, tak. Może to też być link do profilu na LinkedIn. Albo na przykład tutaj do profilu na GitHubie, tak aby tutaj rekruter mógł na przykład przejrzeć Państwa pracę, zapoznać się chociażby na przykład z profilem na LinkedIn. Może macie tam jakieś Państwo dodatkowe informacje, tak? Więc to są te podstawowe dane, które muszą znaleźć się w CV. Czego nie dodawać? Obecnie nie jest już wymagane i nie należy tego już odchodzić od tego, nie wpisujemy statusu cywilnego, wieku, płci oraz dokładnego adresu. Także ta część, ta sekcja CV jest bardzo istotna. To jest część, na którą niejednokrotnie najpierw już po zapoznaniu się z CV rekruter patrzy właśnie, szuka tutaj chociażby danych kontaktowych do kandydata. Następna część dotyczy to zdjęcia. I zdjęcie jest to już zależy od Państwa preferencji, tak bym to ujęła. Nie jest wymagane, ale można je właśnie dodać. I to już zależy od Państwa, jak się z tym czujecie, czy chcecie dodać takie zdjęcie, czy też nie. Natomiast jeśli zdecydujecie się, że chcielibyście je dodać, tak, to przede wszystkim musi być bardzo dobrej jakości to zdjęcie. Odpowiedniego rozmiaru, ten rozmiar musi być też dostosowany. Musi być profesjonalne to zdjęcie, tak, czyli tutaj zdjęcie sylwetki od torsu tutaj tak do połowy, taka profesjonalna, dobra mina, tak, właśnie czego unikać, może w ten sposób to ujmę, takich min, które są no, nieprofesjonalnych, na przykład jakieś, no nie wiem, czy tutaj dzióbek, tak, też raczej ta mina powinna być taka życzliwa. Każdy z nas pewnie ma jakieś zdjęcie w dowodzie osobistym albo w paszporcie, gdzie niekoniecznie wygląda tak przyjaźnie, a tutaj powinno być takie przyjazne, profesjonalne, proste zdjęcie. Także jeżeli już się Państwo zdecydujecie, to na pewno musi to być zdjęcie na też dobrym tle,
tak, jakieś jasne, też musi mieć ten rozmiar dopasowany, tak, aby jak najlepiej to zdjęcie też reprezentowało państwa. Kolejną częścią jest taka właśnie ta sekcja o mnie, czyli kilka krótkich zdań, które umieszczamy. To jest takie podsumowanie, tak? 3-4 zdania, w których Państwo opiszecie pokrótce swoje doświadczenie, swoje na przykład ambicje zawodowe. Co chcielibyście Państwo osiągnąć, do czego dążycie, jaki macie cel, tak? Można też na przykład podkreślić swoje osiągnięcia. To też jest bardzo istotne. I to podsumowanie powinno mieć taki pozytywny wydźwięk, tak? Właśnie czego tutaj unikać, to takich długich opisów, braku konkretów, jakichś powtórzeń, albo właśnie tutaj takich zwrotów o takim negatywnym wydźwięku, na przykład jeszcze no, nie umiem tego, nie wiem. E, To podsumowanie ma tak jakby pokazać, dlaczego Państwo jesteście też odpowiednią osobą na tą rolę, na to stanowisko. I na przykład jeszcze dodam, jeśli na przykład jesteście w trakcie tego, żeby się przebranżowić na jakąś inną rolę, to w tej części warto też dodać dlaczego. Tak, Państwo chcecie zmienić profil wykonywanej pracy i na przykład dodać, jakie umiejętności czy też doświadczenie z poprzednich stanowisk będziecie mogli Państwo wykorzystać w tej przyszłej roli. Także to takie krótkie podsumowanie Państwa doświadczenia, ambicji, tego, co chcecie Państwo osiągnąć. Tak. Następną częścią, która musi być też zawarta w CV, to jest doświadczenie, która powinna być zawarta w CV, doświadczenie zawodowe. I tutaj w tej części istotne jest to, żeby wypisać wszystkie swoje zatrudnienie, tak? I zaczynamy od najnowszego. I ono musi być u góry. Najnowsze doświadczenie u góry i potem już kolejne poprzednie stanowiska i firmy wpisujemy. Na pewno trzeba zaznaczyć, wpisać nazwę firmy, stanowisko. Można na przykład to pogrubić grubszą czcionką, nazwę firmy, właśnie stanowiska, tak, tak aby ona była jak najlepiej widoczna dla rekrutera. Też należy zawrzeć obowiązki i umiejętności, tak, odnośnie tutaj w kontekście wykonywanych zadań na danym stanowisku, za co Państwo odpowiadaliście. Tutaj też można dodać jakieś osiągnięcia, tak, tylko raczej bym skupiła się na takich krótkich też sformułowaniach. Można wpisać na przykład znajomość programów, jakichś technologii na danym stanowisku. Tylko no, można na przykład wpisać, że znajomość programu SAP, a potem już odpowiedniej części dedykowanej umiejętności będziecie na przykład mogli wpisać SAP wersja MM czy PP, tak, bo tych wersji jest wiele. Tutaj w tej części unikałabym jakichś powtórzeń, tak, na danym stanowisku zakresu obowiązków. I też, co jest niezwykle istotne, należy takie ująć informacje, które są prawdziwe, ponieważ rekruter podczas rozmowy może po prostu zechcieć zweryfikować Państwa umiejętności, tak? Jeżeli na przykład napiszecie Państwo obsługę jakiegoś programu, to właśnie można na przykład poprosić o tym, nie wiem, ile na przykład jakiejś transakcji Pan obsługiwał, czym się ten program charakteryzuje, tak, za co Państwo odpowiadaliście, więc to też trzeba mieć na uwadze, tak. Co mogę tutaj w następnej sekcji dodać i części, która w CV powinna być, to edukacja i certyfikaty. I
tutaj należy się skupić na tym, jakie na przykład studia ukończyliśmy, czy mamy dyplom ukończenia uczelni, tak, jakiego rodzaju kursy Państwo skończyliście, może jakieś studia podyplomowe, certyfikaty, jakie Państwo uzyskaliście. Ja też dodam, że jeżeli na przykład tych certyfikatów jest dużo, na przykład 5, 6, 7, 8 i więcej, to można stworzyć osobną właśnie część na edukację, gdzie będzie tylko informacja na temat na przykład ukończonych studiów, tak, jakichś studiów podyplomowych i osobna wtedy część na te certyfikaty, jeśli jest ich wiele. Oczywiście od góry należy ująć te najważniejsze, te, które najbardziej odpowiadają roli, na którą Państwo aplikują, tak? A co w przypadku, gdy na przykład tutaj braku jakichś studiów, warto wtedy wpisać na przykład ukończenie egzamin, tak, maturę. Czego bym unikała? Zazwyczaj nie jest tutaj, nie należy na przykład wpisywać ukończenie, nie wiem, jakiegoś liceum, podstawówki, tak, ale warto na przykład wpisać jakieś takie informacje na temat jakiegoś ukończenia, jakiegoś zdania jakiegoś egzaminu, tak, z jakiejś uczelni. Także tutaj ta edukacja, te certyfikaty, to też jest ten moment w przypadku, gdzie jest na przykład chcecie Państwo zmienić profil wykonywanej pracy, możecie właśnie podkreślić, jakie kursy, szkolenia podjęliście w kierunku tego, aby zdobyć nowe umiejętności, kwalifikacje, które będą potrzebne w wykonywaniu takiej codziennej pracy na stanowisku, o które się Państwo ubiegacie. Tak, potem języki obce. Tak, i to jest część, gdzie wymieniamy też zdarzało się na przykład, że całe CV, i to też chciałabym podnieść tą kwestię, całe CV na przykład jest w języku polskim, a na przykład część angielska nagle właśnie ta języki obce jest w języku angielskim, languages. CV całe piszemy w jednym języku, na przykład w języku polskim, gdzie właśnie piszemy języki obce, i należy wtedy wymienić oczywiście język ojczysty, wymienić wszystkie języki obce, którymi Państwo się posługujecie i do tego używamy właśnie tego europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. I tu mamy poziomy od A1 do C2, tak, czyli A1, A2, B1, B2, C1, C2 i native. I co jest też istotne, to nie należy dodawać języków, gdy na przykład poziom znajomości już jest nieaktualny, bo na przykład mieliście Państwo, nie wiem, w liceum francuski albo niemiecki i wtedy był on na poziomie B2, to teraz już takiego języka przez jakiś okres 10 lat, nie wiem, 5, nie mieliście możliwości korzystania w praktyce, w mowie, w piśmie z tego języka i wiecie, że już na przykład nie bylibyście w stanie przeprowadzić rozmowy, napisać maila w tym języku, to wtedy tutaj sugerowałabym nie dodawać takiego języka, ponieważ na rozmowie kwalifikacyjnej taki język może po prostu rekruter zechcieć zweryfikować. Czyli na przykład zada jakieś pytanie, poprosi o rozwiązanie jakiegoś zadania, tak? Także tutaj skupiamy się na tych językach, gdzie wiecie Państwo, że możecie tutaj przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną, możecie pracować i wykonywać zadania. Następną też taką częścią, która jest niezwykle istotna w CV, to są umiejętności. I tutaj możemy te umiejętności tak podzielić jako na te takie umiejętności, kompetencje miękkie, tak? Czyli mówimy tutaj na przykład do zdolności do logicznego myślenia, nie wiem, komunikatywność, oraz takie te kompetencje twarde, czyli znajomość jakichś programów, systemów, systemów jakichś operacyjnych, tak. Może na przykład dojść do sytuacji, że rekruter
podczas rozmowy będzie chciał sprawdzić na przykład zdolność do logicznego myślenia, którą Państwo wpisaliście w CV, na przykład zada jakąś taką logiczną zagadkę do rozwiązania. Także to też uczulam, że też mogą tutaj ze strony rekrutera pojawić się pytania. Na przykład tu proszę opisać sytuację, w której ta komunikatywność, którą pani wpisała, właśnie pozwoliła pani wyjść z jakiejś sytuacji, tak? Także mogą być o to też pytania. W tych kompetencjach twardych, przy znajomości programów, systemów można na przykład tutaj też wpisać, czy dysponujecie Państwo jakimś certyfikatem. Można też opisać poziom, tak, na jakim Państwo znają dany program, tak. Na przykład tak bardzo dobre, albo opisać, że na przykład, nie wiem, od 6 lat pracuję z takim systemem, tak, żeby to potwierdzić. I też co jest istotne, to to, że w momencie, kiedy Państwo aplikujecie na dane stanowisko, to te umiejętności należy wybrać i ująć w CV, które jak najlepiej będą pasować właśnie do tych wymagań, na to dane stanowisko, na tą rolę. I tak jak już tutaj też już wspominałam, używamy tutaj konkretnych haseł, konkretnych pojęć, tak aby tutaj to CV było, no, ta część też jak najbardziej przejrzysta i taka czytelna. I co jeszcze mogę dodać? No na pewno to troszeczkę tak jak z tymi językami jest, tak? Nie wpisujemy na przykład jakichś znajomości systemów czy oprogramowania, o których na przykład Państwo słyszeliście, ale nie pracowaliście z nimi, albo mieliście możliwość takiego bardzo krótkiego, jakiegoś pobieżnego poznania ich, tak? E, Chociażby ze względu na to, że może to być właśnie zweryfikowane podczas rozmowy rekrutacyjnej. Tak, następna część zainteresowania hobby mogłaby się wydawać, że taka no, nie do końca istotna, a tak nie jest. Jest właśnie bardzo istotną częścią. Rekruter może chcieć nawiązać do tego, troszeczkę poznać w ten sposób Państwa bliżej, zobaczyć, czym się interesujecie, jakie macie zainteresowania po pracy, tak? To też jest właśnie bardzo istotne. Należy wypisać kilka tych zainteresowań. I tak jak tutaj jest też napisane, warto doprecyzować. Na przykład, że jeśli to czytanie, na przykład książki autobiograficzne, nie wiem, kryminały, tak żeby tutaj dać nieco na to więcej, nieco więcej informacji udzielić. I warto też, tak jak to już gdzieś tam było wcześniej wspominane, wpisać takie zainteresowania, którymi faktycznie się Państwo interesujecie. Bo jeżeli na przykład pytacie o jakieś, napiszecie książki jakieś autobiograficzne, to na przykład może rekruter się spytać, a to jaką książkę autobiograficzną Pani, Pan ostatnio przeczytał, tak? Także to też jest istotna kwestia. Tak i kończąc już, taka ostatnia część, to na pewno klauzula RODO jest niezwykle istotna. Bez tego żaden rekruter się z Państwem nie skontaktuje. I tutaj ta klauzula taka na stronach też można sprawdzić, to jest klauzula, która jest aktualna, czyli wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 łamane przez 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 łamane przez 46 łamane przez WE RODO. I to jest aktualna klauzula, którą należy używać w CV. Ja ze swojej strony jeszcze tylko dodam, że może się zdarzyć, że podczas aplikacji do firmy firma poprosi o to,
abyście Państwo w swoim CV ujęli klauzulę, którą oni wymagają. I wtedy należy dodać taką klauzulę, która dana firma wymaga. Natomiast zawsze na pewno bezpiecznie jest mieć tą klauzulę, tak, bo to umożliwia rekruterowi kontakt z Państwem. Tak, z mojej strony to by było wszystko. Bardzo dziękuję za tą moją część teoretyczną. Teraz o rynku pracy w Polsce opowie Magda. Teraz ja przejmuję na chwilę głos, zakładając, że mamy już przygotowane to profesjonalne CV, wszystko uzgodnione, co tam powinno się znaleźć. Możemy rozpocząć naszą przygodę tak naprawdę z rynkiem pracy w Polsce. Na początek kilka podstawowych informacji z mojej strony. Gdybyś Agła mogła przełączyć na kolejny slajd. Więc kilka tutaj informacji ode mnie, jak wyglądają obecnie warunki na rynku pracy w Polsce. Nasz rynek jest bardzo dynamiczny, ulega wielu zmianom, rozwija się wraz z naszą gospodarką kraju. W ostatnich latach możemy zaobserwować duży wzrost zatrudnienia i tym samym spadek bezrobocia. Obecnie bezrobocie w Polsce wynosi około 5-6% praktycznie. Może to się różnić w zależności od regionu, branży, ale mniej więcej ten poziom mamy na terenie Polski, co daje nam też informację taką, że mamy do czynienia przede wszystkim z rynkiem pracownika. To firmy muszą walczyć o najlepsze talenty, poszukiwać kandydatów do pracy i walczyć o tego najlepszego kandydata na rynku. Jeżeli chodzi o obszary, w ramach których pojawia się najwięcej ofert pracy, na ten moment myślę, że jest to nadal branża informatyczna. Kolejno są to obszary z sektora usług, przemysłu, handlu. Teraz też w nadchodzące niedługo wakacje pewnie będzie się jeszcze więcej pojawiać ofert z gastronomii, które pozwolą nam gdzieś rozszerzyć nasze poszukiwania pracy. Wiele też firm zagranicznych otwiera swoje oddziały w Polsce, co tym samym przyczynia się do wzrostu ofert, które możemy obserwować. Wśród ofert, które mamy, też bardzo często pojawia się trend pracy zdalnej. To nam umożliwia poszukiwanie nie tylko w danym mieście, w którym obecnie mieszkamy i chcielibyśmy pracować, ale też w ramach całego kraju, czy często nawet zagranicy, gdzie mamy możliwość świadczenia tej pracy poza miastem, w którym obecnie przebywamy. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie minimalne w Polsce, które w tym momencie mamy, jest to stawka 3500 zł brutto przy umowie o pracę, przy pełnym etacie. Jeżeli chodzi o stawkę godzinową, to tutaj mamy około 23 zł, 30 zł brutto przy umowie zlecenie. Warto zaznaczyć, że ta stawka minimalna w Polsce ustalana jest przez rząd. W niektórych branżach może być nieco wyższa, na przykład w budownictwie. Ona będzie wynosić około 3800 zł brutto przy pełnym etacie i ta płaca minimalna ma na celu zapewnienie godziwych nam warunków pracy i wynagrodzenia i także zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju wyzyskiem. Jeżeli chodzi o czas pracy w Polsce, to pracujemy 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo przy umowie na pełen etat i wszelkie tutaj kwestie dotyczące pracy, kwestii zatrudnienia, wynagrodzenia reguluje nam kodeks pracy. Możemy przejść do kolejnego slajdu. Więc tak naprawdę, gdzie szukać tej pracy w Polsce? Źródeł jest bardzo dużo i myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby starać się korzystać z kilku źródeł. Nie skupiajmy się na jednym portalu czy na jednym sposobie, starajmy się te nasze sposoby zdywersyfikować, aby dotrzeć z naszym CV, z naszą aplikacją do jak największej liczby pracodawców i tym samym zwiększyć swoje szanse na pozyskanie tej wymarzonej pracy. Nadal myślę, że najpopularniejszym sposobem poszukiwań pracy są portale internetowe. Najpopularniejsze z nich to Pracuj.pl, LinkedIn,
ale też Golden Line, Jobland czy ipraca.pl. Niektóre z tych portalów dają nam też możliwość założenia konta, więc też warto z tego korzystać. Czasami firmy nie mają środków na publikację ogłoszenia, ale mają na przykład dostęp do bazy kandydatów. I będąc zarejestrowanym na przykład na danym portalu, mamy możliwość taką, że skontaktuje się z nami rekruter. Więc też warto, żeby ten profil tam zaktualizować i zupdate'ować swoje CV. Kolejnym, myślę, że bardzo ważnym źródłem przy poszukiwaniach pracy jest nasza sieć kontaktów. Zarówno ta bliska, najbliższej rodziny, znajomych, ale także znajomych. Ta sieć kontaktów może być nieoceniona. Bardzo często rekruterzy w pierwszej kolejności korzystają z rekomendacji, które spłynęły od ich pracowników. Kolejne źródło warte wspomnienia to są agencje pracy tymczasowej. Przepraszam. Te agencje pracy tymczasowej dają nam czas na określony czas, zawierają z nami umowę, ale tym samym dają nam możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, poszerzenia swoich kompetencji. Najbardziej popularne te agencje, z którymi mamy do czynienia na rynku polskim, to będą Adecco, Work Service czy też Randstad. One często korzystają po prostu z takich krótkoterminowych możliwości zatrudnienia. Mając tam kontakt z daną agencją, dajemy sobie możliwość, że będą nas włączać w różne projekty, które w danym momencie mają. Oprócz tego mamy różnego rodzaju fora branżowe, czy to takie dedykowane głównie rynkowi IT, jak Stack Overflow, Just Join IT, czy też nawet na Facebooku różnego rodzaju grupy, gdzie firmy też mogą swobodnie promować, poszukiwać pracowników. Więc jeżeli mamy swoją branżę wymarzoną, w ramach której chcielibyśmy budować swoją karierę, to warto śledzić te nowiny, które się pojawiają też na ich profilach w social media. Dodatkowo czasami niektóre firmy publikują ogłoszenia tylko i wyłącznie na swojej zakładce kariery. Więc jeżeli mamy firmę, w której chcielibyśmy budować swoją ścieżkę zawodową i w której się widzimy, warto odwiedzać jej zakładkę karierową i być może tam pojawi się kontakt do działu rekrutacji bezpośrednio, który nam umożliwi aplikowanie. Czasami jest możliwość wysłania tak zwanego blank CV w odpowiedzi ogólnej na profil firmy bez konkretnego ogłoszenia. I to też czasami nam daje możliwość zauważenia przez rekrutera naszych kwalifikacji, które mogą się przydać, jeżeli dana firma będzie wkrótce otwierać dany profil stanowiska. Myślę, że tutaj mamy mniej więcej wszystkie pokryte sposoby poszukiwania pracy. Jeszcze tylko tak, przepraszam, się wtrącę. Ale jasne, śmiało. Na LinkedInie ostatnio wprowadzono nową funkcję. W momencie, kiedy wchodzimy na profil danej firmy, tam w zakładce bodajże o nas, na samym dole jest taki przycisk wyraź zainteresowanie firmą. W momencie, kiedy jakby naciśniemy to, zapiszemy się jakby w LinkedInie w ten sposób, że w momencie, kiedy jakby rekruter rozpocznie szukanie na LinkedInie profilu potrzebnego do danej pracy, to nasza aplikacja wyświetli się jako jedna z pierwszych, jako że wyraziliśmy zainteresowanie. Więc to też jest jakby sposób, żeby pokazać przyszłemu potencjalnemu pracodawcy, że chcielibyśmy tutaj pracować. Tak, i że świadomie tak jakby podążamy za krokami danej firmy, więc to też jest już gdzieś tam punkt do rozmowy podczas rozmowy rekrutacyjnej z rekruterem. Więc też followowanie na LinkedInie daje nam duże możliwości i jesteśmy wtedy informowani o tym, co się na bieżąco dzieje w danej organizacji. I teraz jak wysłać nasze CV? Najczęstszym sposobem, w jaki wysyłamy CV, jest to przeważnie drogą elektroniczną. Patrząc na dane ogłoszenie firmy, podążamy krokami, które wskazuje dana firma. Czasami firmy odnoszą się do ich portalu, czasami do platformy, czasami do załączenia CV w danym miejscu w odpowiednim formacie. Więc najważniejsze jest to, podążajmy tymi krokami, które wskazuje dana firma. Tak naprawdę nie ma jednej drogi. Różne firmy mają różne preferencje
Ważne jest, aby sposób, w jaki mamy wskazany w ogłoszeniu, był takim sposobem, który my wybierzemy. Głównie na przykład sektor publiczny w Polsce nadal korzysta z tradycyjnej poczty, czyli wysyłania CV za pośrednictwem poczty, listem poleconym. Duża część pracodawców preferuje przesłanie na adres mailowy, który wskazują w danym ogłoszeniu. Czasami pojawia się też faks. Czasami być możemy się też spotkać z możliwością osobistego dostarczenia, czyli na przykład do siedziby firmy, do zaniesienia na recepcji, czy podczas różnego rodzaju wydarzeń, konferencji branżowych, gdzie mamy możliwość spotkania się z działem rekrutacji i dostarczenia CV. Pamiętajmy o tym bez względu na to, jaki sposób wybierzemy, żeby była ta formuła RODO, która umożliwi rekruterowi tak naprawdę kontakt z daną firmą. Czy pojawiło się jakieś pytanie? Czy tutaj mamy tylko okejkę? Chyba tylko mamy wyrażenie zainteresowania. OK, jeżeli chodzi o kolejny slajd, jak wysłać to CV drogą elektroniczną, to pamiętamy o załącznikach. One muszą być w odpowiednim formacie, czy to PDF, czy też Word. Preferowana jest forma PDF-u, gdyż wówczas ten tekst, który zawarliśmy w naszym CV, on będzie spójny, nigdzie się nie rozwiedzie, nie będzie edytowalny i tym samym rekruter, otwierając daną aplikację, będzie miał ten sam widok, który my, korzystając z tych samych ustawień, przypuśćmy monitora. Więc to jest niezwykle ważne. Bardzo ważny również jest tytuł samego załącznika. Tak, czy to jest imię, nazwisko, czy nazwa stanowiska. Czasami rekruterzy zapisują te CV na pulpicie, później usuwają, ale też żebyśmy mieli jasność, co otwieramy, co przeglądamy, tak? Więc dla łatwiejszego zarządzania CV warto to CV po prostu opatrzyć stosownym tytułem. Czasami też firmy preferują konkretny tytuł maila, że to jest na przykład aplikacja na ogłoszenie z dnia tego i tego, na dane stanowisko w mieście takim z numerem referencyjnym, więc też podążajmy tą instrukcją, która jest zawarta w danym ogłoszeniu. Wysyłając samą treść maila, warto poza tym, że napiszemy dzień dobry, załączam CV, napisać kilka jeszcze słów, tak, że aplikujemy w odniesieniu do ogłoszenia, które zobaczyliśmy na danym portalu, że jesteśmy zainteresowani tym stanowiskiem, nasza dyspozycyjność podczas rozmowy może wyglądać tak i tak i oczekujemy na kontakt i na przykład zamieścić jeszcze raz swoje dane kontaktowe, które ułatwią rekruterowi znacznie szybszy kontakt z nami. Jeżeli mamy możliwość przesłania CV do większej ilości pracodawców, pamiętajmy też, żeby zawrzeć ukrytą kopię. Tak? To nam pozwoli uniknąć sytuacji, że wysyłamy nasze CV z widocznością do innych firm, że ten adres mailowy nasz plus innych firm będzie widoczny dla innych odbiorców. Ukryta kopia pozwoli nam tego uniknąć, więc to też będzie spójne i będziemy mieć nad tym swoją kontrolę.